Siemanko, witam serdecznie w pierwszym odcinku z Gwatemali. Jest to mój 129 kraj na 193 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odwiedziłem podczas moich podróży wojownika i odwiedzę każdy kraj. Tak jest moje założenie. Jesteśmy właśnie w miejscowości Flores, jesteśmy na półwyspie, można powiedzieć, na wysepce na środku jeziora, które jest połączone z lądem. Jest to jedno z 25 najbardziej kolorowych miast na świecie i to wam właśnie pokażemy. Patrzcie, co tu się dzieje, ty. Rozlało się na wyspę. A gościu się kąpie jakby nigdy nic. Wywalone jaja, to się będzie przejmował. No, tutaj się zaczyna główna uliczka z wysepki, z półwyspu w sumie raczej. Naprawdę musiało tak padać. Po drodze dużo było zalanych miejsc. Widać, że nie ma sezonu. Bo puściutko wszędzie. Tak, trzeba zobaczyć w ogóle te pieniądze, No. jak to się przeliczy. Właśnie trzeba zobaczyć ten przelicznik faktycznie, no. O, Taco Center. Dawno nie jedliśmy tacosów. Popatrzcie, jak przygotowują tutaj tacosy. Taki street foodzik w restauracji w środku. Wiecie co, stwierdziliśmy, że nie będziemy wam teraz pokazywać, jak to tu wygląda, bo czekajcie, bo to wtedy traci swój urok, bo to ta wysepka jest tak kolorowa, że ją trzeba pokazać w dzień w normalnym świetle. Witamy w kolorowym miasteczku Flores. Ala się ubrała tak samo jak ściany budynku. Te wcześniejsze, no dobra, to już trochę nie. Zakładam okulary, udając, Że jest słońce. Powiem wam, że naprawdę jak wstajecie rano i widzicie taką pogodę, to wam się odechciała wszystkiego. Ale najważniejsze jest to, że jeszcze tylko jeden dzień. Jeden dzień i ma być słońce. Także tu po prostu trafiliśmy na jakiś taki front, że leje i nie chce przestać lać. Szkoda, że akurat wiecie, akurat wysepka i akurat to miejsce tutaj, bo tutaj to są dwa miejsca, które musi być w słońce, a go nie ma. Ale dzisiaj sobie zostaniemy w stolicy, porobimy co mamy porobić. Zaplanuję dokładnie resztę podróży, ja już mam cały plan ułożony. Tylko muszę szczegóły małe, bardzo małe szczegóły znaleźć jeszcze. No, ten jest fajnie pomalowany. W ogóle będziemy wchodzić teraz na taką uliczkę, która jest już tak, wiecie, bardziej troszkę chyba odnowiona. Tak to źle wygląda. Tak idea, ale co tam? Szaro, buro i ponoro. Na wyjściu jeszcze oracz. Teraz wszyscy się tutaj podpisują na ścianach. No i w Gwatemali już są fajne ceny. Za tuk-tuka na lotnisko. Ile jest? 15 minut? Nie. 10 minut jechaliśmy. 10 zł. I powiem wam, że to jest ciekawe lotnisko. Ze względu na to, że nie działają im tutaj bramki do prześwietlania bagaży. I każdy przeszukuje każdego bagaż. Znaczy każdy celnik każdej osoby osobno przeszukuje bagaż, sprawdza co ma w środku i tyle. Dobra, na tym lotnisku nam się farto, bo tutaj można było mieć tylko plecak 4 kg, a nasze mają dużo więcej. Raczej nie wygląda. Lecimy, godzinka lotu, także chwila, moment. Takim samolotem, jedyny na lotnisku. No funcionó, lo nuestro terminó. Te extrañé por supuesto, pero ya pasó. Y yo voy en ascenso, no hay malos sentimientos. En la No calle. i moi drodzy, jesteśmy Ahora es właśnie hora para nuestra vuelta. w
stolicy Gwatemali, czyli Guatemala City, w której żyje 1 milion ludzi. Dzisiaj troszkę Wam pokażemy, jak wygląda to miasto. Que no esté ahí. Estoy feliz. Fajnie to wygląda, jakby w mieście lotnisko było. Wszędzie dookoła tutaj już bloki, przy pasie lotniska. Co tu się dzieje, ty? No. Ale mnie witają, co? Dziękuję. Obywatele Gwatemali, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, jak mnie przyjęliście na lotnisku. Czuję się zachwycony. Bardzo chętnie pokażę, jaki piękny jest Wasz kraj. Naprawdę rozczuliłem się. Przyszły witać mnie tutaj setki osób na tym lotnisku z balonami Guatemala, Buenos i tak dalej. Kocham Was. Jedziemy już do lotniska i powiem Wam, że cena za Ubera naprawdę świetna. Gdzieś 20 minut była drogi, a wychodzi nas 11 zł. Także pamiętajcie, że w Gwatemali jeździ Uber. Tu luksusowo trochę, ale... Dobra, powiem Wam, dlaczego wzięliśmy taki hotel. Ze względu na to, Z czego nie wzięliśmy? jeszcze nie wzięliśmy, ale raczej weźmiemy. Przyszliśmy sprawdzić, czy ma siłownię. Chcemy ćwiczyć dzisiaj i jutro, czyli odpadają nam 4 wejścia na siłownię, plus 2 śniadania. Bardzo się opłacało wziąć taki hotel. No, W ale centrum ja miasta. się czuję tutaj bardzo źle. wygląda? Nagraj mój plecak. Wygląda tak ekskluzywnie. Słuchajcie, musiałam nałożyć te spodnie, bo zajmują dużo miejsca. Są brudne spodnie, mój plecak. Mój plecak wygląda tak. Tutaj panowie w garniturach, ja mówię, Piotrek, ja Ala. tu nie pasuję. Zobacz, jak się ubierają najbogatsi ludzie na świecie. Tak jak my. Żeby nie wzbudzać zainteresowania. O kurde. Czekaj, bo zobaczymy basenik. Nie. Przeginka to jest, to nie jest... Co? Znaczy, to w ogóle nie jest aż takie drogie. To nie jest drogie ale właśnie. tutaj jest taki, wiecie... Tylko tak luksusowo, jak po prostu. Jest Marian, tu jest jakby bardzo luksusowo. Tak. Dobra, idziemy zobaczyć siłkę. Basenik jest. Tak, z niego nie będziemy korzystać. Oni podobnie na nas mogli popatrzeć jak na ciebie w tym W czym? Mauretanii, jak przyszedłeś taki brudny do hotelu. To było mocne na maksa. Dobra, na 3 piętro. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak ja wchodzę taki zniszczony do tego hotelu. Wchodzę brudny cały. Włosy to mi tak dęba stały przez tą rudę żelaza. Nie, bo się naelektryzowały po prostu, bo ich nie mogłem położyć normalnie. Mówię, że chcę hotel, a pani tak się na mnie patrzy na gościa obok i nie wiedzą co zrobić. Bo widzą przyszedł biały, to wiadomo, że turysta, ale wygląda jak lump. No ale kazali mi iść się umyć i było okej. Jak Do później- piwnicy. Jak później przyszedłem taki czysty po klucze, to mnie nie poznali nawet. Bo mówię, że gdzie tu jest obiad, restauracja, nawet nie wiedzieli kim jestem w tym hotelu. To pomyśleli jak umycie zmienia ludzi. No i ruszamy na miasto. Idziemy zobaczyć, co się tu dzieje. Ruszamy na początku oczywiście do centrum, żeby zobaczyć, jak wygląda główny plac, jak wygląda główna katedra i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście dowiecie się dużo ciekawostek. Ogólnie musicie wiedzieć o tym, że Guatemala City jest największym miastem w Ameryce Środkowej. Z kolejnych ciekawostek, które warto wiedzieć, że właśnie w Gwatemali wojna domowa trwała 36 lat. Też najdłużej po prostu tutaj z tych rejonów z Ameryk. Także myślę, że całkiem fajnie czas spędzimy. Jest tu dużo fajnych miejsc i jeszcze ważne jest to, że Gwatemala jest kolebką Majów. To tutaj było największa cywilizacja Majów. Wielu z Was by pomyślało, że było... Czekajcie, najbardziej znane miejsce tutaj, ta kolebka Majów nazywa się Tikal. I pomyślcie, że tam jest 3000 różnych punktów. To jest ogromne po prostu. A ludzie i tak znają Chichen Itzę w Meksyku. Tutaj naprawdę czujemy się trochę, jakbyśmy byli w Peru. Ludzie bardzo, ale to bardzo podobni. Ale to pachniało. W Gwatemali macie 33 wulkany. Ten region tutaj jest bardzo mocno taki sejsmiczny, narażony na trzęsienia ziemi, także na wybuchy wulkanów. Są tutaj 3 aktywne wulkany. To jest aż 3 aktywne wulkany.
a jeden z nich wam pokażemy. To jest naprawdę tak niesamowite. Patrzcie, jak to niesamowicie wygląda. Patrzcie, jaki hotel. Hotel Phoenix. Nie wiem dlaczego, ale on takie... O! Piesio. Nie wiem dlaczego, to miasto mi jakoś tak przypomina trochę Bogotę. Tam chodzi w różnych uliczkach w Bogocie. Tak podobnie było. Co do bezpieczeństwa w Gwatemali, to tak z tego co czytałem, to podobno w miarę jest bezpiecznie. Wiecie, tu przyjeżdża wielu turystów, może niewielu, ale jednak przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają backpackersi. No i też zależy w jakim miejscu jesteście. Bo tutaj podobno na samym Guatemala City, ogólnie centrum i tak dalej jest spoko, ale są też slumsy. Podobno jest też dużo gorsza część tego miasta. Później prawdopodobnie będziemy tam na dworcu, bo musimy kupić bilety do Antigua Guatemala, czyli starej stolicy Gwatemali. Później zmienili ją właśnie na Guatemala City. I tam to miasteczko podobno jest bardzo ładne, także to wam też pokażę. Co do kolorów jeszcze na fladze, to fajnie, żebyście wiedzieli w ogóle co oznaczają kolory. Czyli niebieski kolor oznacza sprawiedliwość, a biały oznacza pokój i jedność. Po środku macie oczywiście też ptaka, na takie liście laurowe są. I ten ptak nazywa się dokładnie kwazela. A dlaczego ten ptak jest dla nich taki wyjątkowy? Bo jest świętym ptakiem Majów, a także ich pieniądze nazywają się też od tego ptaka, czyli kwezele. Tak, jeden kwezel to 50 groszy mniej więcej wychodzi. Dobra, stwierdziliśmy, że gdzieś trzeba zapytać kogoś, jak poprawnie wymawia się tą nazwę. No bo pewnie nie mówię jej poprawnie. Idziemy właśnie zobaczyć pod katedrę. Tak, Catedral Nacional. To jest takie główne miejsce tutaj na placu głównym się znajduje. To żebyście wiedzieli o tym, że właśnie tutaj typowo ludzie są chrześcijanami. No, jesteśmy w centrum, na głównym placu. No, co tu dużo mówić, jest jak jest. Nasrane przez gołębie, brudno. No syf, Zaniedbane na maksa. ogólnie syf. No. Tutaj macie tam katedrę. Z ważnych rzeczy też, których powinniście wiedzieć o Gwatemali, to jest to, że Gwatemala sąsiaduje z Oceanem Spokojnym, a także kawałek z Morzem Karaibskim. A dodatkowo kraje, które tutaj leżą dookoła, jest to oczywiście Belize, Meksyk, Salwador i Honduras. Tak wam mówiłem wcześniej, Belize City jest największym miastem tutaj w całej Ameryce Środkowej. Ale tutaj wygląda jak wygląda, co mam powiedzieć. Pewnie fajnie zobaczyć takie coś, ale już widzieliśmy takie podobne miasta w Ameryce Południowej. O, nie dziwię się, że to jest tak na stronach, tu sprzedają dla tych gołębi karmę, no to będzie nasrane, no niestety tak to jest. O, pani w tradycyjnym stroju, o tych strojach też czytaliśmy. Pamiętasz jak one się nazywają? Coś znają? Że teraz nie było, że przeklinała, jakoś chujpil się nazywają, czy jakoś tak. Tradycyjne stroje kobiet w Gwatemali to traje. Składają się one z kolorowych bluzek, tak zwane huipil, oraz spódnic znanych jako corte, często wykonanych z bogato zdobionych tkanin. Huipile są szczególnie ważne, ponieważ często zawierają symbole związane z kulturą, historią i tożsamością etniczną noszącej je osoby. Stroje te różnią się w zależności od regionu i grupy etnicznej, co czyni je unikalnym elementem dziedzictwa Gwatemali.
Teraz zobaczę jeszcze co tu sprzedaje, ale to też typowo chyba. A, tu jakiś street food jest. Ale... Piękna kiełbaska. Gracias. Nie, jakbym to zjadł, to jestem chory na 100%. Tutaj co mają? Ale tam coś śpi. Hello. Gracias. Tutaj kukurydzę jeszcze sprzedają. Nie no, ten pan ma niezłą drzemkę. O, tu to ładnie widać. Nie wiem czy wiecie, ale to właśnie dzięki Gwatemali możecie teraz zajadać się pysznymi czekoladkami i w ogóle czekoladą. Bo właśnie tutaj w Gwatemali zrobili pierwszy napój czekoladowy z kakao. No i tak to już później poszło w świat. Dokładnie byli to Olmekowie, czyli jedna z pierwszych cywilizacji właśnie tutaj w Ameryce Łacińskiej. To oni zmienili właśnie kakaowce w czekoladę. Dobra, czekajcie, bo teraz to co wam powiedziałem, to czytałem to na jednej stronie, w takich ciekawostkach. No a teraz wpisałem, gdzie ogólnie wynaleźli czekolady, gdzie to zmienili i teraz jest, że Ameryka Łacińska. Ale co do kraju, no to zaczynają się już ludzie spierać, że albo tutaj, albo w Meksyku, albo jeszcze gdzie indziej, że dokładnie nie są w stanie powiedzieć, bo to było tak dawno temu. Także nie wiem. Wiecie co, nie dało mi to spokoju, właśnie czytam dalej. Jest napisane, że Gwatemala jest ojczyzną czekolady. To właśnie tutaj wyprodukowano pierwszą tabliczkę czekolady. Do dziś państwo jest jednym z głównych eksporterów tych słodkości. A że ty lubisz próbować wszystko, co pochodzi z danego kraju, to ja myślę, że... Tak, to czekolady muszę spróbować. Obowiązkowo. Bo czekolada to, jak nie, no jak to jest dobro narodowe, to trzeba. Jack Sparrow na emeryturze w Gwatemali. Gwatemalę do 1821 roku kolonizowała Hiszpania. W 1821 roku ogłosili niepodległość, ale mówi się tutaj po hiszpańsku. Tak prawie w każdym kraju Ameryki Środkowej i Południowej. I w kawałku Stanów też. Tak, ale żebyście wiedzieli, że tutaj właśnie jest też 21 różnych takich innych języków, mają tutaj te plemienia Majów. Porozumiewają się właśnie tymi językami. Co ciekawe, o tej wojnie, której wam chciałem powiedzieć, która tutaj była, ona zaczęła się w 1960 roku i trwała aż do 1996 roku. Najdłuższa wojna domowa właśnie w Ameryce Środkowej i Południowej. Street foodzik tutaj robią. Zobaczcie co. Trzeba takiego czegoś spróbować, bo musicie wiedzieć o tym, że ogólnie jak się je tutaj w restauracjach, to w restauracjach jedzenie jest drogie. Trzeba sobie liczyć około 40-50 zł za posiłek. To jak na ten kraj, na Gwatemalę, która jest stosunkowo tania, jest drogo. Co jeszcze do tego budynku tam na placu, to wam powiedziałem, kiedyś to była siedziba prezydenta, a teraz to jest po prostu muzeum. Tutaj w ogóle w całym mieście Guatemala City możecie 30 różnych muzeów znaleźć. Co do tego, kiedy tu przyjeżdżać, no to my teraz mamy duże szczęście, że jest słońce. Przez najbliższe dni zapowiadają właśnie cały czas taką pogodę. No. Przeszedł teraz tajfun, były powodzie, ulewy. Zaczęło się dzisiaj już dobrze i tak ma być teraz, także będziemy mieli prawdopodobnie szczęście. Ale ogólnie mówią, że do końca października, do połowy listopada, żeby lepiej nie przyjeżdżać w te rejony, no bo po prostu to jest czas monsunów. Co do samej stolicy Guatemala City, to teraz tutaj jesteśmy na 1500 metrów nad poziomem morza. Jak będziemy wchodzić na wulkan, będziemy prawie na 4000, jakoś tak trochę mniej niż 4000, ale musicie wiedzieć o tym, jakbyście się zastanawiali, jaka jest temperatura. To tutaj w stolicy, przez to, że to jest tak wysoko, temperatura jest taka przyjemna, bardzo przyjemna. Nie jest gorąco, nie jest też zimno, jest tak fajnie. Że, no ja mam na przykład dzisiaj długie spodnie założone, ale jak nie było, w krótkim bym też mógł być, spokojnie. Jak pojedziecie na północ, to tam jest za to bardzo ciepło. Jak pojedziecie w góry, to nawet może być podobno w niektórych miejscach śnieg. Nam powiedzieli, że jak będziemy na wulkanie spać tam na górze, to temperatura będzie od 0 do minus 10. Zależy jak trafimy. Także będzie bardzo zimno. O, zobaczcie, to jest instrument, który typowo pochodzi z Gwatemali. Instrument, na którym można grać w parę osób.
teraz idziemy się przejść tutaj głównym deptakiem właśnie, który idzie od tego placu. Nazywa się Passe de la Sexta, czyli promenada, która tutaj idzie. Musimy się przygotować dobrze do naszej wyprawy, którą będziemy mieli za 2 dni na wulkan. Miała być jutro, ale przełożyliśmy to na pojutrze, bo nie wiadomo jak jutro będzie, a poza tym chcemy zobaczyć jeszcze Antigua Guatemala. Jesteśmy właśnie w lumpie. Kupujemy rzeczy, bo nie mamy, a tam naprawdę nam powiedzieli, że ma na szczycie być w nocy, gdzie będziemy spać w namiocie od 0 do minus 10 stopni. My nie mamy kompletnie takich rzeczy, żeby być na to gotowym. Także kupujemy jakieś koszulki termoaktywne, trzeba kupić jakieś rajty, znaczy kalesony jakieś, no. I leginsy trzeba kupić jutro, ale to chyba tam w Antigua. Tam kupimy jeszcze rękawiczki, czapki mamy akurat z Alaski, także spoko. I co jeszcze? Ciepłe skarpety trzeba, bo tam zwykłe takie. Albo 2 pary trzeba założyć. No, kurtki nam dadzą, to spoko, ale resztę się trzeba ubezpieczyć. No i tam też dadzą chyba, nie? Do spania. Śpiwory. Dadzą chyba na pewno, no. Nie wiem gdzie takie termo są kobiece. Może nie ma. 20 zł za koszulkę. Opłaca się. A ta twoja ile? Moja kosztuje 25, ale minus 20%. No, to ta sama. Te ciuchy, które tutaj bierzemy, to one są wszystkie nowe. Nawet jest napisane. Za 35, czyli za 15 zł. Czyli po prostu pewnie z jakichś odrzutów. No dobra, teraz musimy jechać na terminal, żeby załatwić sobie autobus na jutro. Ile Uberek? 11 zł, ale 11 minut do przyjazdu. Dobra. A też jak będziecie chcieli jechać do Antigua Guatemala, to dokładnie musicie jechać z tego dworca. No idziemy teraz do trzeciej strefy, czyli do strefy, która się nazywa jak powiedzieć, dzielnicą biedoty, gdzie są raczej slumsy takie, także też wam pokażemy tą biedniejszą stronę. Ktoś z was mógł powiedzieć, że tutaj też jest biednie, no bo tak wygląda, ale tam jest podobno jeszcze gorzej. O, chicken busy. Są busy, które nie mogą jeździć już w Stanach, wysłali je tutaj. A dlatego się nazywają chicken busy, bo ludzie wszystko nimi przewożą, nawet kurczaki. A myślałam, że to w Salwadorze są to chicken busy. Tam też. A. One po prostu już w Stanach się nadawały do jazdy, a są bardzo ładne. Tutaj są podobno w Gwatemali najładniejsze, najlepiej zachowane. Tak wyglądają te chicken busy. Już wam pokazuję. Patrzcie. Pozwolili mi wsiąść. Takie busy szkolne to po prostu są, które z Ameryki tutaj wysłali. Tam zmienili na nowe. I teraz jeżdżą tutaj. Będziemy takim jechać chyba jutro. Półtorej godziny podobno jedzie. Znaczy nie wiem czy na pewno takim, ale możliwe. No ten tutaj lepiej zachowany. To jakie ma kolce na tym. Czadersko to wygląda. Macie kible przy drodze. Jakby się komuś zachciało. W ogóle tutaj jesteśmy teraz w tej najbiedniejszej dzielnicy, w którą jechaliśmy. Po drodze no było jak było. Prawie. Ale ja bardziej bym to powiedział, że to bardziej taka przemysłowa dzielnica, a nie jakaś taka slumsowata. Ora, kierowca nas przywiózł na zły dworzec. Musimy jechać gdzie indziej. A coś mówię, kurde, coś za elegancko to wygląda. To teraz się nie dziwię. No i tu jesteśmy na dobrym dworcu. Na to mieliśmy przyjechać. O, patrz jaki łódź. Wszedł w zakręt tak, że się że walnie. No i wszystko wiemy. Co 15 minut jeździ i kosztuje 20. 20... No, czekaj, 20 jak one się nazywały? Właśnie nie pamiętam. Ach, wypadło mi z głowy też. Dobra, idziemy, bo tutaj jest taki wielki cmentarz, idziemy zobaczyć, bo podobno cmentarze w Gwatemali ciekawie wyglądają i zobaczymy, czy tak, czy nie. Nie wiem, mówię, że to jest ta najbiedniejsza dzielnica, ale szczerze, jak przeszliśmy tam łódźkami,
wyglądało strasznie biednie. W ogóle czytaliśmy, jaka to jest niby najniższa krajowa i podają, że jest to niby około 1700 zł. W co ciężko nam uwierzyć, szczerze mówiąc. Może jest brud, to... No, może jeszcze jakieś podatki od tego odchodzą i tak dalej. Bo troszkę, no... W sumie jak się nie popatrzy, to jest jakieś $400, 450 w takim kraju. Ale to jest brud, to cena moim No zdaniem. nie wiem. Ciekawe. No ten cmentarz to jest ten główny cmentarz tutaj w tym mieście, ale od 1881 roku. Cementaria General. Ale niestety jest zamknięty. I nie wejdziemy. Dobra, bierzemy Ubera i jedziemy szukać mikrofonów z DJI, bo podobno jest tu jeden sklep. No zamknięte jest, bo do 4 było otwarte, ale już stąd widać, że tu mają takie, wiecie, takie domki aż. No cóż, w ogóle jaki ogromny jest to szok. Pamiętam, jak byłem w Manili, byłem na takim cmentarzu, gdzie normalnie ludzie mieszkali. To i te domki sobie przerabiali po prostu i tam spali. Tam mieli jedno powiedzenie, że bać się trzeba żywych, a nie martwych. I to jest naprawdę bardzo, bardzo mądre powiedzenie. Wiecie co, ta dzielnica lepiej wygląda niż centrum. W centrum było tyle żuli, takich bezdomnych i tak dalej. Co chwilę gdzieś leżeli. Może my jesteśmy w jakiejś innej części tej dzielnicy. Nie wiem, ale to jest, nie jest wcale źle. Teraz jedziemy przez tą bogatą dzielnicę, znaczy bogatą dzielnicę. Powiem wam, że tutaj to też wygląda już inaczej. No i patrzcie, wiesz, tutaj ta strona, jesteśmy pod centrum handlowym, pod jednym, tutaj drugie. Tu jest normalnie szok. Na wypasie. O, wow, jak tam wygląda ładnie. Luksusowo, jak pusto. To jest tak luksusowo, że ludzi tu nie ma. No i Gwatemala naprawdę zaskoczyła mnie niesamowicie. Na Alasce nie dało się kupić. W Kanadzie się nie dało kupić. W Meksyku się nie dało kupić. Na Belize się nie dało kupić. A w Gwatemali kupiliśmy nowe mikrofony. Także od jutra już będzie dźwięk normalny. Ale i teraz już Ale się cieszę. Nie, to już końcówka vloga. Cieszę się bardzo, bo parę vlogów niestety musieliście oglądać ze słabym dźwiękiem, co było spowodowane moim małym błędem, bo złamałem jedną część od mikrofonu, także się przyznaję, dalej już będzie dobrze. Jestem szczęśliwy. Patrzcie, jak wygląda ta część Guatemala City. Jestem w mocnym szoku. Jednak powiem wam tak, no jak człowiek by przyjechał tutaj na tą pierwszą stronę, na tą bogatą, no to jednak tam dalej była bieda. To nie ma co ukrywać. Tam była bieda. Jak się popatrzy na to, jak tutaj wygląda. Bo tu jest naprawdę... O, Starbucks. Tu jest naprawdę piękne, ładne i nowoczesne miasto. Starbucks, Victoria's No. Secret. No mówię, że to jest normalnie piękne, nowoczesne miasto i... To jest tak nowocześnie, że ja jestem w ogromnym szoku. Ja sobie inaczej wyobrażałam Gwatemalę. O, naprawdę. ja też. Totalnie. No, ja sobie wyobrażałem Gwatemalę tak jak tam, gdzie byliśmy wcześniej po autobus. Tak. Dlatego mówiliśmy, że dla nas tam jest normalnie. No bo tak sobie tego właśnie wyobrażaliśmy. To było dla nas normalne. Ale jakbyście chcieli zobaczyć tą nienormalną stronę, no to zapraszamy. Ja się tu normalnie czuję jak, ja nie wiem, jak w Stanach. No. Bo to są wszystkie takie zagraniczne firmy. Wow. Ale jak pod święta już to robią. Nawet jest gołęby. Ej. Ej, szok! Są normalnie... Victoria's Secret, bo Naprawdę wszystko. nigdzie nie widzieliśmy takich sklepów No. w Ameryce Południowej Środkowej. i Środkowej, tam gdzie byliśmy, No. nie widzieliśmy takich Patrzcie, jak to wygląda ładnie. Ale dziwne, że to już na święta jest wszystko gotowe, a nie na Halloween jeszcze. Inglot, a wiecie, że Inglot
polska firma z Ingot? Przemyśla. Nasza Popatrz, polska firma z Przemyśla, która no, osiągnęła ogromny sukces. to ciekawe. Nie wiedziałem o tym. Ej, ale naprawdę jestem w szoku, że to już święta są. Bo oni ominęli chyba Halloween. Przecież tu jeszcze powinien być Halloween. Jak tu już choinka stoi. Ej, pierwsza choinka w tym roku. Wow. 2 miesiące do świąt? 2 miesiące. O, 2 miesiące do świąt. Ponad 2 miesiące. Nie, dobra, dzisiaj jest 21 czy 22? 21, no to powiedzmy 2 miesiące do świąt. Ja nie mogę wyjść z szoku, co ja tu widzę. Nie, serio, no. Ty, ale patrzcie, jaka ta choinka jest ogromna. No powiem wam, że no Wszystkie europejskie sklepy. lubię być zaskoczony, naprawdę lubię jak coś mnie zaskakuje. A teraz mnie zaskoczyło to miasto i to co tutaj zobaczyliśmy. Ta część tego miasta. Ja wiem, że dla was to jest normalne, dla mnie oczywiście też. Ale potem jakbyście byli w takich krajach w Ameryce Środkowej i Południowej, w których to nie jest normalne i że wyobrażacie sobie to miasto tak samo jak każde tam inne, a to nagle dostajecie takie centrum handlowe jak z, nie wiem, jakiegoś wypasionego, bogatego kraju, no to można być zaskoczonym. Ładnie to wygląda. Ale chcesz zdjęcie pod choinką? Tadą! Jaka wielka jest. Patrzcie, jak jeszcze jest pokazane. 64 dni, 15 godzin, 52 minuty. Do świąt. Siemanko. Witam was w kolejnym dniu. Zobaczcie. Pani sprzedaje jakiś street foodzik. Idziemy na jakieś śniadanie. Wczoraj tam, gdzie byliśmy w tej eleganckiej takiej strefie, to była zona 10. Jak chcecie jechać do centrum, znaczy chcecie zobaczyć ten główny plac, to jest zona 1. Tutaj musicie wiedzieć, że to miasto jest tak podzielone na te różne strefy. Ogarniamy się, idziemy później poćwiczyć troszkę, coś jeszcze popracować, a później ruszamy już na autobus. Tam dzisiaj byliśmy na tym dworcu i lecimy do Antigua, Guatemala. My już właśnie skończyliśmy trening. Trzeba zjeść sobie suple. Oczywiście trzeba zjeść energię wojownika. Rano byłem po kawie, także nie musiałem przed siłownią, ale teraz na resztę dnia przyda się energia wojownika, elektrolity, żeby organizm był cały czas dobrze nawodniony, żeby miał siłę. Witaminki oczywiście też biorę, żeby była cały czas odporność dobra. Wiadomo, przyda się każdemu. A wieczorem sen wojownika, żeby się dobrze spało. Powiem wam szczerze, że z ręką na sercu polecam te suple, bo są bardzo, bardzo dobre. Wszyscy są zadowoleni, którzy je kupili. I już dodatkowo teraz mogę wam powiedzieć śmiało, że już magazyny są uzupełnione. Także jeśli ktoś chce sobie zamówić suple wojownika, plus do tego oczywiście białko wojownika, zapraszam do sklepów EZD. Gotowi, zbieramy się do kolejnego miasta. Jedziemy teraz na dworzec, tam bierzemy chicken bus i jedziemy do Antigua, Guatemala. Także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Powiem wam się spodobać. Pozdro. I pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, łapkę do góry i komentarz.